Poprzednia audycja nosi nazwę To nic osobistego. Dzisiaj dla odmiany chciałbym powiedzieć coś osobistego. Tak się akurat składa, no co za przypadek, szefie, że dzisiaj kończę 37 lat. Dziękuję bardzo. W językach skandynawskich zawsze w życzeniach urodzinowych są gratulacje. Nie wiem, czy to chodzi o to, że gratulują, że się dożyło jakiegoś wieku, ale tak czy siak dostałem dzisiaj kilka gratulacji i bardzo dziękuję. Mógłbym skupić się na wdzięczności za ludzi w moim życiu, którzy mnie obdarzyli obecnością w tym umiarkowanie specjalnym dniu. Ale pomimo ogromnej wdzięczności nie chcę się w tej refleksji na tym bezpośrednio skupiać. Mógłbym się skupić na rozkminie, dlaczego nie lubię prezentów urodzinowych, ale podzieliłem się tym już na mojej porannej imprezie urodzinowej i nie chcę się na tym skupiać tutaj. Mógłbym się skupić na tym, że za kilka miesięcy biorę ślub, w dużej mierze jako mocny przeciwnik instytucji małżeństwa i jakąś lotną analizą mógłbym wyklarować ten pozorny paradoks. Obiecywałem sobie ten temat poruszyć i może jeszcze poruszę, ale dzisiaj nie chcę się na tym skupiać. Mógłbym się skupiać na tym, że jak się bałeś o level, to jest przykre. Level 37 up się nie ukaże dziś i być może nigdy się nie ukaże, ale to nie jest powód do strachu. Miałem już nawet beat i tekst i może nie wrzucam do kosza, a jedynie do schowka, ale ta nagrywka nie doszła do skutku, a pomimo tego życzę Tobie szczęśliwego nowego roku i nie widzę powodu, żeby się na tym skupiać. Wyrazić się na głos z intencją bycia transparentnym i odpowiedzialnym chciałbym na temat tego, jak upatruję swoje kluczowe wyzwanie na aktualnym etapie życia. Paradoksalnie to głównie dieta, proszę pani. I paradoksalnie moje osobiste wyzwania dotyczą praktycznie tego, o czym mówiłem we vlogu podcastowym utworze pod tytułem To nic osobistego. Im wyżej, tym bardziej samotny. Na levelu, w którym czuję, że jestem, w którym nie czuję, że za dodatkowe pieniądze, status czy inne normalne rzeczy są dodatkowe punkty, czuję, że najwięcej punktów jest za odkrywanie swoich wartości i życie zgodne z nimi. Odkrywanie, bo z mojej perspektywy one są od zawsze obecne i nie wymagają tworzenia, a jedynie poznania. Są o wiele bardziej uniwersalne i o wiele mniej unikalne niż mogłoby się wydawać. Życie zgodne z nimi, bo o wiele wyższą sztuką niż dojść do wniosku, że zależy mi na autentycznym i intencjonalnym życiu, spoiler, o to chodzi, jest żyć autentycznie i intencjonalnie, z dnia na dzień i z momentu na moment, a nie w dniu swoich urodzin, raz w roku w jakimś vlogu podcastowym wysrywie jakiegoś Polaka. Świat nie daje i nigdy nie dawał mi wielu dobrych przykładów. Poprzez moją osobistą, ostrą selekcję tych przykładów wokół mam coraz więcej. I super, ale nie znasz moich potrzeb. Chciałbym jeszcze dużo więcej. Inspirujące postawy wokół są jak bench press, twaróg chudy i kilo warzyw. Demotywujące postawy są jak przeterminowana kiełbasa smażona w głębokim oleju z frytkami i słodzona cukrem i ciepłe piwo czy jakieś inne gówno. Dlatego też moje serduszko się raduje, gdy czytam taki komentarz jak ten z dziś. A to nie jest czasem tak, że na wejściu zostałeś wepchnięty w rolę ratownika, to na wyjściu, oczywiście jak gdzieś po drodze tego nie złapiesz i z tym czegoś nie zrobisz, musisz się wypalić? To, co dostajemy na początku życia, cały kontekst rodzinny, dość mocno i intensywnie nas warunkuje. I dla jasności, fundament, który wylali nam rodzice i najbliższe otoczenie, nie jest wyrokiem. Zawsze można coś z tym zrobić. Jednak im dalej w las, im bardziej do tego fundamentu jesteśmy przymocowani, tym trudniej stawiać siebie na pierwszym miejscu. A to prędzej czy później musi prowadzić do wypalenia, bo jak ciągle musisz o kogoś dbać i ciągle stawiasz innych przed sobą, to zwyczajnie się kurczysz i znikasz. Dla mnie wniosek z tego jest dość prosty i raczej kierowany jest do rodziców. Zwyczajnie trzeba dbać o warunki, w jakim wzrasta kolejne pokolenie. Bez stresowania dzieci na kogoś, kim nam się wydaje, że te dzieci powinny być. Z otwartością na to, z czym przychodzą i kurwa oczywiście z miłością, uważnością i szacunkiem. Piękny opis tego, co leży mi na sercu. Podpisuję się praktycznie pod każdym zdaniem. Przy niektórych, jak to, że to nie jest wyrok, wręcz się wzruszam. Rozumiem przyczyny, nikogo nie obwiniam, ale ja tego nie chcę powielać. Mówię stop i chcę grać w drużynie z innymi, którzy chcą to mówić. Albo jeszcze lepiej krzyczeć na cały polski ryj. Stop. Dosłownie lub metaforycznie. Z miłością, uważnością i szacunkiem. Kurwa oczywiście, tak jak powiedział pan Paweł. Jak pan Paweł, kurwa! Pan Paweł, no kurwa, jedziemy! Autor komentarza, czy pan Łukasz Kowalski, jebać RODO, autor innych komentarzy. Zapraszam was, panowie, do Gliwic na kawusie. Chętnie poznam.
I to nie tak, że będę polewał kawkę i patrzył, jakbyśmy byli kolegami zawsze, ale chętnie poznam historię, okażę szacunek i wrócę do swoich osobistych spraw, które na głębokim poziomie chciałbym traktować, jakby to nie było nic osobistego. Jak osobiście poczuję się świetnie z Tobą w rozmowie, jeździe na łyżwach, w graniu w ping-ponga, w sekcji komentarzy na YouTube, czy w czymkolwiek innym, to z wdzięcznością chcę to odczuwać. Jeżeli w czymkolwiek nie poczuję się świetnie, chcę to przeanalizować i wyciągnąć wnioski, naprawić lub wyjść z tego czegoś. Z miłością, uważnością i szacunkiem. Czego nie rozumiesz? To tak proste i oczywiste, że jak się nie rozumiemy w tej fundamentalnej kwestii, to się nie rozumiemy i okej. Tej światu czym nie być, tym kim jestem, a ten beat ciągle bije jak serce. To idzie jak na radach walc, jak czołg, jak nauk, jak życie, wraca, atom, kosmos, zamyka całość.